Dolecieliśmy na Flores. Udało się, przeżyliśmy. Za nami nasza maszyna. Bardzo małe lotnisko tutaj jest. Teraz idziemy odebrać auto znowu. I zobaczymy co dalej. Aha, zapomniałem o bagażach. Tak, jeszcze bagaże. Przyjechaliśmy do miejscowości, w której mamy domek. Miejscowość nazywa się Faya Grande. Tutaj mamy grilla. Pan nam krzesełka szykuje. To jest wejście. Mamy kuchenkę. Taką kuchnię. Łazienka. I tam jest łóżko. Bardzo fajnie to wygląda. Flores jest najbardziej wysuniętą na zachód wyspą Azorów, jak i Europy. A Faya Grande jest najbardziej wysuniętym na zachód miastem Azorów, jak i Europy. Dalej wysunięty punkt znajduje się, tam daleko, tam jest taka mała skałka. To jest najdalej wysunięty na zachód punkt Europy. Beatka, co sądzisz? Super, bardzo mi się podoba. Domek jest przeuroczy, widok jest przepiękny. Mamy duży ogród, mamy widok na dachu, prawie na dachu. Wszystko mamy co potrzebne i będziemy grillować dzisiaj, także super. Bardzo mi się podoba. I cenowo też bardzo dobrze. Tak, ja w ogóle wcześniej znalazłam też takie kamienne domki. One były takie kamienne domki w wiosce, która kiedyś była opuszczona i ktoś to przerobił po prostu na hotel. Tylko że tam cena była już dużo wyższa. A też tutaj niedaleko i też z takim widokiem. No także, a tutaj mamy prywatność, bo jesteśmy sami. Wyruszyliśmy z naszego domku, kierujemy się do auta i będziemy zwiedzać punkty po zachodniej części wyspy. Później mamy w planach zrobić jakieś zakupy i rozpalić grilla. Oto nasza niebieska strzała. Znowu na górkach trzeba jechać jedynką, bo na dwójce nie podjedzie. Ale przynajmniej czymś się możemy poruszać. No jest małe, wygodne, więc się tu można pomieścić fajnie w uliczkach. Idziemy pod wodospady. Są one tutaj największą atrakcją. Spróbujemy jakieś zdjęcia porobić, popatrzeć jak to wygląda, bo z daleka przepiękne to jest. Po długiej wędrówce udało nam się dotrzeć na punkt widokowy wodospadów. Przepięknie to wygląda. Droga wiodła po takich śliskich kamieniach, ale daliśmy radę. Jak tu jest pięknie. Ale ładnie. No, jest pięknie. Schodzimy z wodospadów, było przepięknie. Co powiesz? Ja jestem oniemiała. Nie, pięknie było. Chyba najpiękniejszy wodospad, przy jakim byliśmy. No super. Tak mi się wydaje, że to jest top 1. Tutaj nie było dużo ludzi. Nie, właśnie to było super. Fajne. Taka największa atrakcja, a poza nami było parę osób. No i to też nie siedzieli, tylko porobili zdjęcia, coś tam i do widzenia. No. Auta stoją 4 tutaj na parkingu. Nawet jak ktoś siedział to z boku i nikt sobie nie przeszkadzał. Tak. Więc każdy tam ten swój kącik znalazł na zdjęcia i tyle, nie? Więc było fajnie. No, Maciuś poznał kolegę z Hiszpanii. Tak, żeśmy się przez translator dogadywali. A ja na początku tłumaczyłem na portugalski, bo myślałem, że pan po portugalsku mówi.
A się okazało, że to on jest z Hiszpanii. No i źle mi coś tłumaczyło. Dopiero na końcu rozmowy się dowiedziałem, że jest z Hiszpanii. I wtedy... Ale zasubskrybował nas na YouTubie, także pozdrawiamy pana. Tak. Znajdujemy się przy punktach widokowych na jezioro z prawej strony i na jezioro z drugiej strony. To są kaldery wulkaniczne, czyli jeziora, które są w byłym stożku wulkanu, którego już nie ma, bo się zapadł. Jest teraz jeziorko tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Jakie to wino? Białe, wytrawne. Rocznik 2023. Można nalewać, bardzo dobre. Już się robi. Dziękuję. Taka ilość odpowiada? Tak. Kotki czują, że będzie grill. Oblazły nas tutaj. Jest jeszcze jeden trzeci. Jeszcze chwilę temu mówiliśmy, że tym razem zrobiliśmy rozsądną porcję na grilla, na nas dwóch. Ale chyba nie bardzo. Tu mamy ten chlebek bolo z pieczarkami i serem. Tu jest pieczara z serem. Niech no tylko nasze kotki zobaczą, co tu się wyczynia. Co tu się wyczynia. Dzień dobry. Bom dia. Dzień drugi. Wyjeżdżamy z Faya Grande. Kierujemy się na wschodnią część wyspy, w okolice Santa Cruz de Flores. Tam będziemy robić północno-wschodnią część wyspy. Mamy 15 minut do pierwszego punktu. Ta wyspa jest naprawdę malutka. Do pierwszego punktu, który jest praktycznie na drugim końcu wyspy. Tak. No, wczoraj zrobiliśmy grilla, pojedliśmy. Dzisiaj możliwe, że też zrobimy grilla. Mamy tyle węgla, bo był jeden worek taki ogromny i musieliśmy go wziąć, więc coś trzeba z tym zrobić. A jeszcze mamy z wczoraj rzeczy, których nie upiekliśmy, bo jak zwykle za dużo zrobiliśmy, chociaż na początku mówiliśmy, że oczywiście nie, to będzie dobrze akurat. No to nie było. Jeszcze mówiliśmy, a teraz dużo mniej zrobiliśmy, to na pewno wszystko zjemy. No tak. Beata ma specjalną spinkę azorską z wielorybem. W razie jakbyśmy nie zobaczyli prawdziwych wielorybów, to nagramy tego i go jakoś wymontujemy. To jest ten ptaszek z memów, który robi tak Ten, co śmiesznie. robi tak. Kupiliśmy pistacje tradycyjne, azorskie. Myśleliśmy, że normalne pistacje, ale się okazało, że małym dryczkiem z tyłu jest napisane, że są z piri-piri. Ale smaczne. Inne. Wolę chyba klasyczne, ale dobre. Da. Też wolę klasyczne, ale też są ciekawe. A tu idziemy taką dróżką do plaży z tymi skałkami. Droga wiedzie po takich mokrych kamieniach. Trzeba bardzo uważać. Ale pogoda fajna. Aż bym się tutaj wykąpał. A niestety nie wzięliśmy żadnych rzeczy do kąpania. Miejscówka też bardzo fajna. Nikogo tu nie ma. Udało nam się dotrzeć.
Zbieramy teraz kamienie, żeby puszczać kaczki, ale są same takie duże, więc nie będziemy puszczać kaczek, będziemy puszczać kaczyska. Ale są też takie, więc może puścimy parę kaczek. Zobaczymy. Trochę wieje, aż mi czapka spadła. 2 razy nawet. Wracamy do góry, do samochodu. Idziemy do sklepu, który jest oznaczony jako Supermercado, czyli po prostu supermarket jest napisany. Nie ma zdjęć, jest jedna opinia w Google. Także nie wiadomo, czy on w ogóle istnieje. Musimy najpierw zobaczyć, czy istnieje. Damy znać. Byliśmy w sklepie, jednak istnieje. Jest całkiem dobrze zaopatrzony. Ale zamyka się o 12, a później otwiera się o 14. Pocałowaliśmy klamkę, ale że pani tutaj właścicielka była, to jeszcze nas wpuściła na chwilkę, żebyśmy sobie zrobili zakupy. I mamy picie. Ja mam takie beziki. Maciej kupił jeszcze puszkę. Tu mamy picie jedno i takie picie drugie. Uwaga, test bezików od pani ze sklepu. Takie ładne, proszę bardzo. Smakują jak bezy. Także bardzo fajne. Ja lubię bezy, także jestem zadowolona z zakupów. No i z takim widokiem to zawsze wszystko lepiej smakuje. Jesteśmy w stolicy Flores, czyli Santa Cruz de Flores i zmierzamy do sklepu, prawdopodobnie największego na całej wyspie. Na pewno największego. Wszystkich 5, które są. Zobaczymy. Nie kupiliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, bo nie było dużych pieczarek, które kupiliśmy wczoraj na grilla, więc idziemy do innego sklepu. Sklep ten może jest największy, ale nie oferuje największego Wyboru produktów. Tak. Jest duży, ale jest też pusty trochę. W sensie jest bardzo dużo przestrzeni, która jest niezagospodarowana. I mimo, że jest duży wybór tego wszystkiego, to jednak w tym sklepie, co ostatnio byliśmy, jakoś było bardziej różnorodnie. No teraz tam jedziemy. Nie wiem, tam mi się bardziej podobało. Też mi się tamten bardziej podobał. Ale nie mogliśmy tam nagrywać w tym teraz sklepie. Był znak, więc niestety nic nie pokazaliśmy. Ale kupiliśmy ostre papryczki, chipsy i ser. Kupiliśmy czekoladki w dosyć wątpliwym politycznie opakowaniu. Będziemy próbować. Na pewno będą czekoladowe. Oj! Wleciało. Chciał uciec. Macie. Dobre? Jak M&M'sy. Dobra. Podobne. Dobre. Zrobiliśmy zakupy, kupiliśmy chlebek, piwko. Lecimy do domu robić drugiego grilla. Tak. Uwaga, zagadka. Co robimy? Grillujemy. Tak, zapraszam do mojego grilla. Dzisiaj standardowo robimy pieczarki wypełnione serem i resztkami, czy nóżką pieczarek. Beatka przygotowywała. Tu mamy paprykę. Zwykła papryka jest i też są ostre papryczki. I ona się robi. Mamy kurczaka, którego wczoraj nie zjedliśmy i kiełbaski jeszcze. I do tego chlebki z serem. I z pieczarkami. Tak.
Grill się pichci. Grillmaster, piwko. Małe piwko, super bok. Ja mam duże piwko za to. Będzie smacznie, na pewno. Na pewno. Grill dobrze rozgrzany, tak. Postarałem się o to. Także czekamy na jedzonko. Kotki też czekają. Nasi goście też są niecierpliwi, jak tam ten grill wyjdzie. Ale nie wiedzą, że tym razem nic nie dostaną. Nie mamy surowego mięsa teraz, więc niestety nic nie dostaną. Ekspert mówi, że grill musi być niżej. Drugi ekspert mówi, że coś nam za wolno to idzie. Dzień dobry, wstaliśmy. Wczorajszy grill był udany. Co prawda trochę słabo się później palił już, no ale to co zostało, zjedliśmy na śniadanie. Dzisiaj ruszamy zobaczyć jakieś muzeum. Chyba łowców wielorybów, tak? Jak to się nazywa? Tak, muzeum odnośnie wielorybnictwa. Okej. Bo tutaj kiedyś właśnie ludzie polowali bardzo dużo na wieloryby. To było ich takie główne źródło utrzymania. I Azory były ostatnim europejskim krajem, w którym zakazano wielorybnictwa. Także zobaczymy historię, trochę się nauczymy i później będziemy zgrywać mądrali, bo będziemy opowiadać. Obok naszego domku jest jakieś muzeum. Chcemy zobaczyć, bo cały czas tutaj jest otwarte. Nie wiem, czy ktoś jest w środku, czy nie. Hello. Także odwiedziliśmy muzeum, wpisaliśmy się do księgi, daliśmy mały datek na muzeum. Pani nie chciała przyjąć, ale i tak jej wcisnąłem. I dowiedzieliśmy się, jak się wymawia nazwę. Tak. To nie jest Faja Grande, tylko Farza Grande. Farza Grande. Także moje przypuszczenia co do nazwy tej miejscowości były mylne. Idziemy do sklepu Super Faja. Tak naprawdę Super Farza. Idziemy zobaczyć, co tam. Czy tym razem jest zatowarowany, bo jak ostatnio byliśmy, to nic nie było na półkach. Może coś do picia weźmiemy. Jest coś do picia? Tak wygląda Super Farza. O, bardzo dobrze zatowarowany sklep. Ale najważniejsze rzeczy są pampersy, wódka. Jeszcze jaki wybór? Sama czarna. Absynt również? No, sama czarna wódka i absynt. Dżem. Zardzewiałe. Tak. Także tak jest zatowarowana Farza Grande. Także jeżeli ktoś chce poczuć trochę smak PRL-u, zapraszamy do Farza Grande. W Farza Grande. Nie. Super Farza, Farza Grande. Farza Grande. Ale wodę kupiliśmy, chociaż. To się udało. Chcemy obczaić wodospad. Ten tutaj. Pogoda znowu wietrzna. Ale damy radę. Tam widać, jak zawiewa ten wodospad. On leci w dół, ale wiatr czasami go zawiewa tak, że on idzie w górę. Tam na wcześniejszych drogach było tak, że wodospad wiał i do góry jak się jechało, to taką bryzą zawiewało. Nawet jest znak, żeby uważać na to, że może zawiewać właśnie takie autko z kropkami. Nie wiedzieliśmy, co to za znak, ale wydaje mi się, że właśnie oznacza to. Teraz zdjąłem czapkę, sobie przyczepiłem tutaj, żeby mi nie zwiała, tak jak wczoraj, bo nie chciałbym jej stracić. Znajdujemy się właśnie pod wodospadem do Boco Bacalhau. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, bo nie jestem ekspertem z portugalskiego. Aczkolwiek wodospad ten ma 90 metrów wysokości i wygląda właśnie o tak w porze deszczowej, ponieważ
w lato ogranicza się on tylko do małego strumienia, który tutaj spływa z dołu i ludzie na dole się kąpią. Aczkolwiek nie wiem, czy bym się tutaj kąpał, ponieważ do góry pływają węgorze, na dole pływają węgorze, więc trzeba uważać. Teraz obok wodospadu jest plaża z dużymi falami. Jak wiele razy już wspomnieliśmy, znajdujemy się w miejscowości Farza Grande. Słówko farza nie ma angielskiego ani polskiego odpowiednika, ale po portugalsku oznacza kawałek żyznej ziemi utworzonej przez lawę. Z jednej strony jest ona odcięta przez klif, a z drugiej, tak jak widać, przez wodę. Także wszystkie wyspy na Azorach są pochodzenia wulkanicznego i także tutaj znajdowała się lawa. Na Azorach można też zaobserwować wiele kalder powulkanicznych. Dobrym przykładem jest właśnie na przykład Sete Citades, bądź te dwa jeziorka, na których byliśmy przedwczoraj. Wyspa Flores to wysunięty najbardziej na zachód punkt archipelagu Azorów. 200 km od sąsiadujących wysp i prawie 1900 km od kontynentalnej Portugalii. Jak praktycznie każda wyspa Azorów, również i Flores była ważnym miejscem wielorybnictwa. Fabryka Boqueirão, którą dzisiaj zwiedzamy, działała w latach 1944-1984 i powstała w odpowiedzi na wzrost cen ropy w czasie II wojny światowej. Na punktach widokowych dookoła wyspy od wczesnych godzin porannych tzw. spoterzy wypatrywali wielorybów, by później móc wskazać odpowiedni kierunek załogom na drewnianych łodziach wiosłowych. Około 50-tonowe wieloryby były wciągane po pochylni na dziedziniec fabryki, aby później zostać przetworzone. Olej wykorzystywano do oświetlenia i produkcji świec, mydła i margaryny. Produkty uboczne obejmowały m.in. ambrę, czyli wydzielinę z układu pokarmowego, mającą zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym. Kości służyły do rzeźbienia i były przeznaczone do tworzenia gorsetów, a mięso z kośćmi na nawóz. W 2015 roku fabryka została przerobiona na muzeum. Można w nim zobaczyć harpuny, łódź i inne przedmioty służące do polowań, zdobione kości czy film z jednego z ostatnich połowów. W fabryce nadal znajdują się, na szczęście już tylko jako ekspozycja, piece do przetwarzania tłuszczu w olej, maszyny służące do mielenia i suszenia mięsa i kości. Na zewnątrz muzeum można również znaleźć model kaszalota przeciętego na pół. Wpadliśmy do restauracji na obiadek. Jest godzina 12:53. Jesteśmy sami w restauracji. Nikogo innego nie ma. Staliśmy już nasze jedzenie. Ja mam steka w sosie kremowym z ryżem i frytkami. A Beata? Ja mam bacalhau. Bacalhau jest to forma przyrządzania dorsza. Polega on na takim obfitym osoleniu ryby i ususzeniu. Następnie tę rybę moczy się w wodzie kilkanaście godzin, żeby pozbyć się tej soli. Można ją usmażyć, upiec, ugotować. Co ty tam masz? Czy to są ziemniaczki, czy to jest owoc? Są ziemniaki chyba. Spróbuj. Spróbuj ryby. No czekaj, muszę, tu są kości. Kości są? Ale może jak są smażone, to nie będzie w ogóle... Dobre? Dobre. Ja mam steka z jajkiem i takim pysznym kremowym sosem. Do tego jest ryż i frytki. Stek fajnie, dobrze wysmażony. W sensie, tak jak chciałem, czyli medium. O, i ten sosik mega kremowy, taki fajny. Naprawdę dobry. Wyszliśmy z restauracji. Dobre było, trochę ciężkie te dania były. Bardzo dobre, ale też bardzo tłuste. Ja miałam tę rybę praktycznie leżącą w oleju z tą cebulką i ziemniaczkami, więc to już pod koniec nasiąknęło trochę tym tłuszczem, ale było bardzo dobre, bardzo dobre. To całość wyszło nas 36,90. Także myślę, że cenowo naprawdę spoko. Bardzo spoko. Mieliśmy iść coś zjeść, ale niestety się rozpadało. Burza, deszcz, wiatr. Lewo. Zostaną nam tosty. Też dobrze. Dzień dobry, w piątek już wstaliśmy. Noc minęła całkiem dobrze, chociaż bardzo mocno było słychać jak deszcz padał. Burza była też.
Pogoda póki co no nie jest za fajna, ale wyruszymy jak najwcześniej, żeby nie złapać deszczu. No, a co ciekawe, wczoraj leżymy sobie, wszystko fajnie, coś tam chillujemy i nagle słyszymy coś takiego. I tak co jakiś czas się okazało, że jest to ptaszek, który tutaj gdzieś ma gniazda. Na klifach tutaj nad domkiem. A po polsku nazywa się burzyk duży. I to jest taka mewa po naszemu. Tak. I wydaje takie ua sound. Ała, 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 Byliśmy bardzo zdziwieni. tak, bo nie wiedzieliśmy w ogóle o co tu chodzi, bo to nie brzmiało jak zwierzę na początku. No. Brzmiało Jakiś jak... dzwonek z telefonu. Albo jak z gazety. jakiś dzieciak coś takiego robił. Albo jakby jakąś to... taką trąbkę jakby ktoś miał, nie? O, no. A to ptaszek. Wczoraj byliśmy na tym punkcie widokowym. Nie było nic widać. Po prostu wszystko było zamglone. Dzisiaj trochę się udało. Chmury się rozgoniły i dzisiaj już coś widać. Tu przez krzaki trzeba się przedrzeć. Wow, uwaga, bo błotko jest. Bo to miał być Miraduro na wodospad, a wodospadu z tamtego punktu nie widać, nie? No. I tak przez taką dżunglę się będziemy przedzierać. A tu już się droga chyba kończy. Aha. No i co? I gdzie ten Miraduro? Są krzaki tylko. Matka mówi, że musimy jechać kawałek dalej, bo tam lepiej widać. Bo wodospad jest tam, a tu krzoki zasłaniają. Udało nam się dotrzeć trochę nielegalnie na ten Miraduro, bo jesteśmy na polu ogrodzonym turtem kolczastym. Tam stoi nasze auto, ale weszliśmy. I widok, no ładny, fajny ten wodospad. Mocny, jeszcze chyba po deszczu popadało, znaczy jeszcze po deszczu podniósł się poziom wody, także jeszcze większy ten wodospad jest. Szybki stop na kawę. I ciasto. I ciasto. Zamówiliśmy americano i ciasto zapłaciliśmy 3 euro. 10 centów. Taka kawiarenka. Tutaj jest ulica, tam nasza fura gdzieś stoi. Tu zaraz mamy też sklep, więc skoczymy do sklepu po jakieś piwko, później pójdziemy chyba nad ocean sobie popatrzeć, bo no już wszystkie punkty widokowe chyba zwiedziliśmy. No. Już się trochę rozpogodziło. Weszliśmy na miasto. Idziemy do restauracji coś zjeść. Tak, mieliśmy iść później, po 19, ale uznaliśmy, że to nie ma sensu, że idziemy teraz i najwyżej wieczorem sobie coś upichcimy w domku, bo do 19 czekać to tak średnio. Przedwczoraj próbowaliśmy tam iść, ale nam się nie chciało wieczorem. Wczoraj też próbowaliśmy tam pójść wieczorem, ale się nie udało, więc dzisiaj idziemy po południu. Tak. Okno pogodowe jest, także możemy teraz ruszać. No, także wyszliśmy na spacer. Oto nasze piękne okienko pogodowe. Pada. Chcieliśmy sobie posiedzieć tutaj przy morzu, popatrzeć na fale, wypić piwko. No ale nic z planów. Siedzimy pod klimatyzacją. Taki daszek znaleźliśmy. Zawsze coś. Ale fale, no, spore. Tam widać. O, fale fajne. Fajne teraz fale. Znajdujemy się przy takim parczku, w którym są miejsca na grilla, są ławeczki, są stoliki, takie daszki. I ogólnie na Azorach
znaczy na Azorach, no na São Miguel i tutaj na Flores. Widzieliśmy bardzo, bardzo dużo takich właśnie miejscówek na grilla, gdzieś przy naturce. Bardzo dużo jest tego, więc pewnie w sezonie takim letnim dużo lokalsów i dużo pewnie turystów też przychodzi tutaj spędzić wolny czas. Bardzo fajnie to wygląda. Te miejsca też są często przy jakichś punktach widokowych, więc można sobie usmażyć kiełbaskę z widokiem na morze na przykład, albo z widokiem na jakieś górki. Także elegancko. Nic tylko grillować. Dzieciaczki się bawią. Mamy małą deskę serów z lokalnym dżemikiem i skrzaneczkami. Do tego mamy likier z marakui. Także zaraz będziemy sprawdzać, jak to smakuje. Dostaliśmy już nasze bacalhau. Tym razem troszkę mniej tłuszczu. Ale podobnie też wygląda to. Ziemniaki są, jest rybka. Jest cebulka. Tak, cebulka jest. Tu jest jeszcze papryka i oliwki. Na dole jest ten tłuszczyk. Ale wygląda to mniej tłusto. Tak, zobaczymy, jak smakuje. Jak to danie w porównaniu z tym, co jadłeś wcześniej? Wydaje mi się, że to jest lepsze. Było mniej tłuszczu, więc całe danie nie jest takie tłuste bardzo, tylko faktycznie przebija się ryba. Jeszcze dzięki tej papryce ona ma taki fajny właśnie posmak paprykowy. Tamta była taka bardziej delikatniejsza i bardziej rybna, a ta jest taka bardziej wyrazista i doprawiona. O. Obie bardzo dobre, ale ta mi chyba bardziej smakuje. Jedliśmy w restauracji, która nazywa się Papa Diamantis. Papa Diamantis to był statek, który ruszył z Nowego Orleanu w Stanach Zjednoczonych do Berlina, ale rozbił się u wybrzeży Farza Grande. Cała załoga składająca się z 31 osób przeżyła na szczęście. No i tutaj otworzono restaurację właśnie upamiętniającą to wydarzenie i ten statek. Także bardzo ciekawe miejsce, a my idziemy jeszcze pooglądać fale.